To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Czy zastanawialiście się, jak wygląda życie w kraju, w którym od pół wieku toczą się wojny? I czy wyobrażacie sobie chwilę normalności w takim właśnie miejscu? Bo one naprawdę istnieją. Dziś w podcaście Świat spróbujemy nieco odczarować Afganistan, górzysty i piękny, choć owiany złą sławą kraj, z którego wyjeżdżają właśnie żołnierze USA oraz NATO. W czasie, gdy kończy się trwająca 2 dekady misja obecnych wojsk, pokażemy, czym na co dzień żyją Afgańczycy i zapytamy, co czeka ich w najbliższej przyszłości. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Wehikułem czasu przenosimy się do roku 2002. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej Amerykanie obalili rządzących krajem talibów, a w nowym rządzie znaleźli się prozachodni politycy. Do stolicy kraju Kabulu powróciła też muzyka, zakazana za czasów islamistów. My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. Wraz z Amerykanami do Afganistanu dotarły nowości z zachodu. To jedna z nich, czyli pierwszy w kraju girls band, Burqa Band. Nazwa pochodzi od burki, czyli ubrania okrywającego od stóp do głów, które kobiety musiały nosić za czasów talibów i które do dzisiaj jest popularne poza dużymi miastami. Zespół stworzyły 3 dziewczyny, a ich pierwszym i jedynym hitem stała się piosenka Burqa Blue, czyli utwór o burce w najpopularniejszym w Kabulu kolorze niebieskim. It was like we were some friends. We had organized a picnic to drive to Panjshir Valley. Przyjaźniłyśmy się wtedy ze sobą. Któregoś dnia pojechałyśmy na piknik do Doliny Panjshiru. Po drodze widziałyśmy wiele kobiet w burkach i niemal wszystkie miały kolor niebieski. Postanowiłyśmy, że dla zabawy nagramy piosenkę o niebieskiej burce. Siedziałyśmy w samochodzie i układałyśmy słowa piosenki. I udało się. Nagrałyśmy ją. Z Nargis, wokalistką zespołu, spotkałem się w Kabulu w 2007 roku. Afganka pozwoliła sobie zrobić zdjęcia jedynie w burce. Żadna z kobiet grających w zespole nie pokazywała twarzy ani nie ujawniała prawdziwego nazwiska. O tym, że grają w zespole, nie wiedziały nawet ich rodziny. Grające i śpiewające kobiety dla wielu Afgańczyków wciąż były jeszcze szokiem. To wszystko było jeszcze świeżo po czasach talibów. Nie wszyscy jeszcze chcieli słuchać muzyki. Nagrywałyśmy nasze utwory w małym pokoju. Zamykałyśmy się tam i co chwilę słyszałyśmy pytania, co tam robimy. Ale udało się. At all your common places. Posters of beauty faces. Dziewczyny z Burqa Band nagrały później całą płytę, ale wkrótce ich drogi rozeszły się. Wyszły za mąż i wróciły do pracy w szkole, a jedna z nich wyjechała do Niemiec. W samym Kabulu na ulicach nie słychać już utworów Burqa Band, ale afgańska stolica pełna jest innej, lokalnej i indyjskiej muzyki. Jak choćby na targu w centrum miasta. W samochodach od czasu do czasu słychać też zachodnie przeboje George'a Michaela, Britney Spears czy Shakiry. Nazywam się Ahmad Zia Naqshbandiar. Jestem z Kabulu, stolicy Afganistanu. Ahmad także nie pamięta już przebojów Burqa Band. Gdy dziewczyny były gwiazdami, on miał zaledwie kilka lat. 4 lata temu przyjechał z Afganistanu do Polski na studia. Doskonale pamięta natomiast inne rozrywki. Tam mamy grę, to jest kiting, po angielsku się mówi, to są takie latawce właśnie, tak. I to jest mój najulubieńsza gra, które cały czas tak grałem. Co jest takiego najfajniejszego w tych latawcach, jak już człowiek sobie gra? Bo tam chodzi o to, że na przykład 2 osoby z różnych miejscach mają latawce i po prostu oni grają i cały czas oni tam latawce walczą. Na przykład 10 minut, 20 minut, nawet pół godziny.
Piątki są w Afganistanie dniami wolnymi od pracy. Na okalających Kabul wzgórzach tego dnia można spotkać setki osób ze zrobionymi z kolorowej bibuły latawcami. Jednym z najpopularniejszych miejsc jest góra Nadar Khan. To jest latawiec, tu jest sznurek. Przekładasz go tędy i puszczasz w powietrze. Mój latawiec jest podzielony na 7 części. Każda ma inny kolor. Takie wielokolorowe latawce są najpiękniejsze. Latawce to nasze ulubione hobby. Wszyscy się tym interesują, choć jedni grają, a inni tylko obserwują. Ja sam gram w latawce, odkąd miałem 12 lat. Pamiętam nawet, jak kiedyś puszczałem latawca na dachu mojego domu. Spadłem i złamałem nogę. Jednym z najsłynniejszych w Kabulu producentów latawców jest Imamuddin. Ta praca to całe jego życie. Ten latawiec jest średniej wielkości, ale produkujemy też duże. Nad każdym pracuje 5 osób z mojej rodziny. Nie używamy żadnych maszyn, tylko ręce, gwoździe i klej. A to, co widzisz w rogu, to mój znak firmowy. W Afganistanie mieszka ponad 34 miliony osób. Walki, bomby i zamachy dotykają większości z nich, ale każdy stara się żyć normalnie. Codziennie idą do pracy, na przykład sklepy są otwarte, dzieci idą do szkoły, studenci z uniwersytetu codziennie normalnie chodzą. Oni nie patrzą na to, że jest wojna, oni patrzą na stronę pozytywną. Chcą zbudować swój kraj i chcą po prostu działać normalnie, tak jak wszędzie. Ahmada, który w Warszawie studiuje stosunki międzynarodowe, pytam o jego ulubione afgańskie miejsce. Afganistan jest takim krajem, że dużo góry jest tam i moja ulubiona miejsca w Afganistanie to jest Bamiyan. Czyli miasto w środkowej części kraju, w którym przed laty stały wpisane na listę UNESCO 2 posągi Buddy. I tam jest tak piękne, że po prostu nikt nie chce po prostu stamtąd wrócić. Ja byłem 2 razy i kiedyś też bym chciał tam pojechać. Afganistan opuszczają właśnie zachodnie wojska, a zagraniczne media stopniowo zamykają swoje biura. Już kilka lat temu z Kabulu wyjechały międzynarodowe organizacje pomocowe. Afgańczycy boją się, że wkrótce może dojść do walk na dużą skalę, choć wciąż mają nadzieję, że w ich kraju zapanuje wreszcie normalność i spokój. Czy jest na to szansa? O tym już za chwilę w rozmowie z naszym gościem. To jest podcast Świat. Po 2 dekadach z Afganistanu wyjeżdża 10 000 żołnierzy NATO. Ostatni z nich ma wyjechać 11 września, czyli 20 lat po zamachach na World Trade Center, które stały się początkiem misji. Czy 2 dekady misji NATO zmieniły Afganistan na gorsze, czy też na lepsze? I czy wraz z wyjazdem wojsk talibowie będą chcieli siłą przejąć władzę w Kabulu? Na te pytania odpowiada Tahir Kadiri, ambasador Afganistanu w Polsce. I personally believe that this is a new chapter for Afghanistan, a new chapter of collaboration. Uważam, że to nowy rozdział dla Afganistanu. Nowy rozdział współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami, którzy nadal będą wspierać finansowo afgańskie wojsko i policję. To także nowy rozdział politycznego wspierania Afganistanu przez Zachód. Mamy przecież wspólne cele, bo razem walczymy z międzynarodowym terroryzmem. Nadal pozostaną też wspólne wyzwania, jak przemyt narkotyków, przestępczość czy nielegalna migracja. International terrorism, which is illegal immigration. Talibowie kontrolują teraz niemałą część Afganistanu. Nie boi się pan tego, co może stać się po 11 września, gdy wyjadą wojska NATO? I confidently tell you that it has been over-exaggerated, the presence of Taliban. Powiem panu w zaufaniu, że kwestia kontroli talibów nad Afganistanem czy jego częścią jest wyolbrzymiona. Oto dobry przykład. W ciągu ostatnich 5-6 lat talibowie nie przejęli żadnego dużego miasta. Ostatnio w 2015 roku na kilka
dni weszli do miasta w prowincji Kunduz na północy, ale nasi dzielni żołnierze szybko ich przepędzili. Dzisiejszy Afganistan to nie ten sam Afganistan, co w roku 2001, gdy talibowie uciekali z kraju. Mamy bardzo silne wojsko i służby bezpieczeństwa. Mamy ponad 40 000 komandosów w siłach specjalnych. To druga taka siła w regionie. W siłach specjalnych mamy około 6 000 kobiet. Talibowie mają teraz przed sobą ważny wybór. Muszą zdecydować, czy chcą wypisać się już z tego całego chaosu i nieszczęścia, które sprawiają w kraju, i stać się częścią wspólnoty międzynarodowej, jeśli podpiszą porozumienie z władzami i wejdą w skład społeczeństwa. Powiedzmy to jasno, zamachy samobójcze czy celowe zabijanie ludzi nie oznacza, że ktoś ma kontrolę nad Afganistanem. Nie chodzi tutaj bowiem o statystyki, ale o ludzkie życie. Brat traci bowiem brata, matka traci syna czy córkę. W Afganistanie nie znajduje się nawet jeden człowiek, który sympatyzuje z talibami i z tym, co robią. Kto bowiem usprawiedliwia ich ataki, w których giną dzieci, kobiety czy mężczyźni? Afganistan to bardzo młode społeczeństwo. Jakie zmiany zaszły w mentalności ludzi? Gdy chodzi o talibów, oni zatrzymali się na 2001 roku, kiedy uciekali z kraju. Wiem, że pan był w Afganistanie wiele razy i zapewne za każdym razem widział pan coś nowego. A najmłodsze pokolenie to właśnie jedna z naszych największych zmian. W Afganistanie 70% populacji ma mniej niż 25 lat. Od 2001 roku młodzi ludzie mają dostęp do wysokiej jakości edukacji na świecie, także tutaj w Polsce. Teraz pracują w różnych afgańskich instytucjach i zaczynają zajmować kierownicze stanowiska. To oni tworzą strategię czy politykę. Kiedy więc porównamy tamten Afganistan z czasów talibów z dzisiejszym, to widzimy ogromną różnicę. Za talibów kobiety były pozbawione edukacji. Teraz setki tysięcy chodzą do szkół i studiują. Tysiące pracują w urzędach, organizacjach pozarządowych i innych miejscach. Kto zatem chciałby wracać do tamtych czasów, określanych jako najczarniejsza era Afganistanu, w której nawet muzyka była zakazana? Ale to właśnie kobiety, jak rozumiem, najbardziej boją się powrotu talibów do władzy. Bo talibowie świadomie atakowali wszystkie grupy społeczne, ale kobiety w szczególności. W czasie tych 2 dekad zachodnie władze, rządy USA w Europie, także w Polsce, wyłożyły miliardy dolarów na pomoc rozwojową w Afganistanie. Część tych pieniędzy została zmarnowana. Czy po tej pomocy zostało coś trwałego? Po pierwsze, proszę mi pozwolić wyrazić wdzięczność wszystkim naszym międzynarodowym partnerom, Stanom Zjednoczonym, a szczególnie Polsce, w której reprezentuję Afganistan, za przelaną krew i zainwestowane środki. Składam hołd wszystkim zabitym żołnierzom, którzy poświęcili życie, by dziś kobiety mogły studiować, wychodzić z domów, a młode społeczeństwo mogło oddychać demokracją w naszej Islamskiej Republice. Dzisiaj 27% deputowanych w parlamencie to kobiety. To spora liczba także w porównaniu z innymi krajami. To nie byłoby możliwe bez pomocy naszych partnerów, którzy wierzą w prawa człowieka czy prawa kobiet. Spójrzmy na edukację. Za czasów talibów w zasadzie nie było zapisów do szkół. Dzisiaj uczy się w nich ponad 10 milionów uczniów. Czy nie jest to duża liczba? Czy nie jest to zmiana? Ta właśnie zmiana dokonała się dzięki Polsce i innym naszym partnerom. Kiedy mówię o młodych Afgańczykach, to ta zmiana pokoleniowa nie byłaby możliwa bez obecności naszych partnerów w Afganistanie. Tahir Kadiri, ambasador Afganistanu w Polsce. A na koniec jedna z najbardziej pozytywnych historii ostatnich lat w Afganistanie. Projekt, który nazywa się Skateistan. W 2007 roku do Kabulu przyjechał Oliwier Perkowicz,
Był jednym z tysięcy pracowników organizacji pomocowych, które działały wówczas w Kabulu. Australijczyk przywiózł ze sobą deskorolkę. Znalazł opuszczone poradzieckie osiedle w centrum miasta, a gdy zaczął tam trenować, natychmiast zebrały się wśród niego afgańskie dzieci. Zaczął więc uczyć się skateboardingu. I saw the same enthusiasm, I saw the gleam in the eyes of the children. Zobaczyłem w nich ten sam entuzjazm, ten sam błysk wokół, który sam miałem, gdy byłem mały i uczyłem się jeździć. Te dzieci nie miały nic, nie miały w życiu żadnych radości. To, że mogły jeździć na desce, było dla mnie niezwykle ekscytujące. For them that was so exciting for me. Jak? Du? Say! Wśród pierwszych uczniów Oliwiera był Fazillah, który w 2009 roku, gdy z nim rozmawiałem, miał 10 lat. Nauczyłem się w ciągu 2 dni. Moi koledzy uczyli się 5 dni. Mnie idzie nieco szybciej. Najtrudniej jest zjechać, bo jeśli jest ślisko, to można upaść. Ze szkoły skateboardingu szybko powstała normalna szkoła. Chodziły do niej najbiedniejsze dzieci, których rodziców nigdy nie stać byłoby na edukację. Gdyby nie Skateistan, większość tych dzieci musiałaby pracować na ulicach. Dzisiaj Skateistan to potężna instytucja edukacyjna, a wśród nauczycieli są również pierwsi uczniowie sprzed lat. Kto afgańskie dzieci ulicy zrozumie lepiej niż Afgańczyk, który także wywodzi się właśnie z ulicy, ma tę perspektywę, ale skończył naszą szkołę. Taka osoba najlepiej nadaje się do tej roli. Skateistan to jedna z niewielu organizacji, która nie wycofała się i nie zamierza wycofać się z Afganistanu. Zamiast tego otworzyła nowe szkoły także w Kambodży i Republice Południowej Afryki. Każdego roku kształci 2,5 tysiąca dzieci. W tym odcinku to już wszystko. Na koniec jeszcze zaproszenie na nasz profil na Instagramie. Tam znajdziecie zdjęcia zespołu Burka Band. Link znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Przypominam też, że premiery pojawiają się w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast i Stitcher. Wszędzie tam możecie zostawić recenzję tego podcastu. Zapraszam też do polubienia strony na Facebooku Świat_The World i do subskrypcji kanału na YouTube, także pod nazwą Świat The World. Tam oprócz środowych podcastów również premiery filmowe w każdy piątek. A za uwagę dziękuję Wojciech Cegielski, korespondent Polskiego Radia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.